Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia w Peling, czyli w Indiach. Ja się zbieram, wyjeżdżam dzisiaj z tej miejscowości, ale widzę tutaj jakiś spory ruch z tych hoteli. Odbierają gdzieś ludzi. No ja muszę iść. Jeszcze mam sytuację. Miałem dwie opcje. Albo jadę bezpośrednio z tej miejscowości, albo jadę z dwiema przesiadkami. No to wiecie, którą wybrałem opcję. Teraz muszę dojść na... powiedzmy taki kilometr na przystanek autobusowy, ale to nie autobusy odjeżdżają, tylko na zajezdnię taksówkową. Kolejny dzień, tutaj pogoda w tym rejonie jest taka, że słońce świeci, jak widzicie dzisiaj ładna pogoda. Jest lekko po godzinie 8, ale jak spojrzycie dalej na chmury, no to cały czas wiszą takie chmury, że nie widać tego najlepszego widoku, czyli na te wysokie góry. Stąd jest najbliżej z tych małych miejscowości, w których byłem. No i tą Kanchanjongę, ten trzeci najwyższy szczyt świata, powinno być widać najlepiej, no ale niestety pogoda nie pozwoliła na to. Aczkolwiek w samym mieście lato, ja jestem w bluzie, więc zaraz ją pewnie ściągnę. Chłopaki od rana na jakiejś budowie pracują, patrzcie. Tutaj taki kosz, tutaj jeden z drugim nasypują tego piasku. No ciężka praca. Jestem jeszcze przy lokalnej restauracji, zaraz zapytam się, czy pani mi omlet zrobi na śniadanie. Pani zajęta, widzę, tutaj ludzie siedzą. Pani powiedziała, że nie ma problemu, że zaraz mi zrobi omlet. Na tej patelni. Tak wygląda mój omlet, biorę się za jedzenie. A że zamówiłem omleta z 4 jajek, no to dostałem jeszcze jednego. Śniadanie zjadłem, zapłaciłem 4,50 w złotówkach, 100 rupii. Lekko ostre, bo powiedziałem pani, żeby dała warzywa, a pani dała też chili. Jestem już na górze, tutaj policja stoi, pilnuje. Tutaj jest zajezdnia taksówkowa, więc pewnie muszę iść do pierwszej taksówy. Muszę dojechać do miejscowości Geijing. To od razu, patrzcie, kolega pokazuje, super. Ja już w samochodzie, tutaj działa to tak, że jak się samochód zapełni, a widzicie, ja byłem trzeci, pani teraz przyszła czwarta, więc bardzo szybko, nawet minuty tutaj nie siedziałem. Jedziemy jakieś 10 minut, myślę, bo będzie cały czas z górki. Wczoraj chodziłem tutaj po tych terenach. Ktoś tu jeszcze kapcia złapał na drodze. Jestem już na miejscu, to jest mój taksówkarz. Pomyliłem się o 9 minut, powiedziałem, że będziemy jechać 10. Zapłaciłem 70 rupii, czyli 3 zł mnie wyszło i to wiecie, to wsiadacie i dzielicie miejsca. A teraz muszę kupić bilet do miejscowości Jordan i tutaj widzę, że bilety sprzedają, więc idę zapytać. Kolega już wypisuje mi tutaj bilet 200, czyli 9 zł, półtorej godziny będę teraz jechał. Proszę bardzo. Jeszcze go tutaj wyprosiłem o miejsce z przodu i przy oknie. Szybko idzie, 2 minuty, kupiłem ten bilet. Mam już napisany numer samochodu. Ja się pytam, ile jeszcze będziemy czekać. On mówi, że nie wie, bo musimy poczekać jeszcze na 3 osoby do tego samochodu. Jest mój jeep. Zaraz czekam na kierowcę, bo gdzieś poszedł. Wrzucę swoją walizkę tam do góry, ale patrzcie, tutaj dość ładnie się te góry odsłaniają. Tam też jakaś u góry wioska. No nadal to wszystko za taką mgłą, ale no troszeczkę widać. W Peling byłem na wysokości około 2000 metrów nad poziomem morza, teraz zjechałem o 500 metrów niżej i jak jechaliśmy, pani się pyta, gdzie jadę, ja mówię, że do Jordan, a pani mówi, tam ciepło, więc podejrzewam, że zjedziemy jeszcze sporo niżej. Pokażę wam jeszcze szybko, jak ta stacja wygląda. Tam kupiłem bilet, tutaj też jest jakiś sklepik, też jest mała restauracja, jakbyście chcieli, to nie zgłodniejecie, zobaczcie, tutaj to wygląda jak takie nasze parowańce trochę. Ktoś tu coś serwuje, i można jakieś napoje sobie kupić. Pani z tą butelką na tego psa, tu szczeka cały czas. Tu też jakiś mały sklepik, można kupić sobie wodę, cukieraski, jakieś przekąski, orzeszki. Tutaj latryny, oczywiście czuć to z daleka. A tam dalej, no nic, taka po prostu zajezdnia. Jak tu przyjechałem wcześniej, 2 dni temu czy 3, no to tutaj nie było miejsca, wszędzie były samochody. Co mi się podoba w takich miejscach, smak to już pomijam to, ale zobaczcie, pani gotuje, jakby w domu gotowała obiad dla jakiejś rodziny, małe garki, patrzcie. To ile ma? 2-3 litry, tu jakaś mała patelka, tutaj następny jakiś mały garnek. Tylko chodzi o to, że pani gotuje jak dla rodziny, ale może to jeszcze sprzedawać. Od kupna biletu minęło 20 minut. Widzę, że kierowca tutaj przyszedł z innymi ludźmi, zaczął ładować nasze walizki na górę, więc myślę, że odjeżdżamy za chwilę. Pani jakaś obrażona na mnie, kazała mi siadać tam na inne miejsce, które ja kupiłem inne. No nie chciała to, nie chce ze mną siedzieć, przesiadła się do tyłu i jakiegoś pana tutaj puściła, ten pan jest wielki, więc trochę mało miejsca będziemy mieli. To właśnie ta pani się obraziła na mnie, a my tutaj się zmieścimy, a tu zobaczcie, kolega będzie miał zmieniane biegi między nogami. Ale jaja. No to jedziemy w takim ścisku, ponoć będziemy jechać około 1,5 godziny. A ja specjalnie zapytałem o takie miejsce, żeby siedzieć z przodu, żeby mieć okno i żeby móc nagrywać jeszcze tutaj z przodu. No a ta pani chciała mnie tutaj jeszcze trochę wysterować. No nie wiem, jakaś obrażona strasznie była na to, że musi siedzieć na swoim miejscu.
Jakiś korek po drodze nam się zrobił, tam jest nasz samochód, ja sobie wyszedłem. Korek dość spory. Ostatnio też jechaliśmy, był korek, no to różnie, coś tam robią drogi tutaj zazwyczaj i puszczają raz z tej ludzi. Samochody jadą z naprzeciwka, to znaczy, że tam już ich puścili i pewnie zaraz my będziemy jechać. I wszystko jasne, tutaj coś robią, no i nie da się przejechać na dwa pasy. Ogólnie ta droga jest wąska, tutaj żeby przejechać i mijać się, no to trzeba często uważać i zjeżdżać na bardzo tutaj na pobocze. Dojechaliśmy, godzinę 25 minut nam to zajęło, wjechaliśmy na jakiś taki parking, a teraz muszę znaleźć jeszcze jednego jeepa już do Darjeeling. Parking piętrowy okazało się. Do mojej miejscowości Darjeeling muszę iść na drugie piętro, albo i nawet trzecie, jeszcze nie wiem. Tak wygląda ta stacja, tutaj ktoś się obraził, chyba na dziewczynę. Jeszcze tutaj napisane jakieś stacje, nie ma chyba mojej, a najlepiej zapytać. Tutaj wysłał mnie kolega, no jest napisane jakby Darjeeling. Mam już swój bilet, 200 zapłaciłem, 9 zł, jeszcze szukam kibla. Znalazłem kibel, patrzcie jak jest fajnie napisane. Short 5 rupii, long 10 rupii. Sprawy ważne już załatwione i tutaj jest taka sama zasada. Jak przychodzicie, no to bukujecie sobie miejsce i czekacie aż się jeep zapełni. A mój jeep to ponoć któryś z tych. Jestem pierwszy w tym jeepie. No niestety tych miejsc już nie ma, zarezerwowane są, chciałem te. Musiałbym czekać na następny, ale dobrze, bo tutaj jest całe wolne. W sensie nie będzie wolne, ale mogłem sobie wziąć tutaj przy oknie, więc mam tą miejscówkę. Nie wychodzę już ze stacji, bo nie wiem, o której mój jeep odjeżdża. Ale tutaj na stacji są takie miejsca, gdzie można zjeść. Biorę sobie momosy wegetariańskie, pani ma za 2,20. Taki talerzyk, zobaczcie, do tego będzie ostry sos. I tak wyglądają moje momosy. I tak jak myślałem, że zjedziemy no dość bardzo nisko jak na góry, na 340 metrów ponad poziom wody, a zjechaliśmy, także próba. Lubię jak są soczyste w środku, niepopękane. No i te takie właśnie są. Siedziałem sobie tutaj na przednim siedzeniu, mówię, bo tam miałem plecak rzucony, poczekałem aż tutaj kolega zacznie ładować. No i przyszedł ten pan, który sprzedawał bilety, mówi, możesz tutaj sobie siedzieć, możesz dzisiaj jechać z przodu. No elegancko. 50 minut około czekaliśmy na to, aż się cały samochód tutaj zapełni. Jak widzicie, zamykamy już drzwi i będziemy jechać. Kierowca gdzie? No nie ma kierowcy jeszcze. No to startujemy! Musimy zjechać z pierwszego piętra, bo jak wam mówiłem, ja byłem wcześniej tam, stamtąd przyszedłem, no i zaraz wyjedziemy na drogę. Podpytałem kolegę, mówi, że 2 godziny będziemy jechać, a sprawdzałem na mapie, to jest godzina i 5 minut. Tankujemy jeszcze naszego jeepa, litr paliwa kosztuje 4 zł diesel akurat tutaj. Patrzcie jaka fura, to są takie słynne indyjskie ciężarówki. Oni tutaj spędzają większość życia, często jest tak, że jak wyjeżdżają w trasę, no to na kilka tygodni albo i miesięcy. Chciałem wejść. Tutaj żyją i śpią sobie, wiecie? Tutaj jest miejsce, siedzi przeważnie jakiś pasażer albo pracownik, który pomaga rozładowywać i tutaj śpią na tych kanapach. Jedziemy dalej i powiem wam tylko, że on powiedział nam, że będziemy jechać 2 godziny, a to jest tylko 26 km. No tylko, że teraz z tych 300 metrów będziemy musieli wjechać na jakieś 1800. Jak oglądaliście mój odcinek z wjazdu do stanu Sikkim, to wiecie, że tutaj trzeba wjechać ze specjalnym pozwoleniem, które można załatwić na granicy, no i dostaniecie w paszport stempel. I wyjeżdżając, dzisiaj wyjeżdżam do Bengalu Zachodniego,
to też trzeba dostać pieczątkę wyjazdową, więc już jestem na granicy i idę ją odebrać. Jestem już, patrzcie, jest pieczątka wstawiona, pan teraz tutaj wpisuje tylko datę. Szybko, przyjemnie, 2 minuty, jedziemy dalej. Pamiętajcie, że do Sikkim możecie wjechać tylko na 1 miesiąc maksymalnie, bo jak załatwicie sobie wizę na przykład na 1 rok do Indii, to możecie tutaj maksymalnie na jednym wjeździe siedzieć 3. Ale jak przyjdziecie tutaj, to tylko miesiąc. Teraz to mam miejsca, tutaj kolega jeden wysiadł, bardzo szybko, bo przejechał z nami jakieś, nie wiem, 10 minut, 15. Mam całą kanapę dla siebie tą z przodu. Plantacje herbaty, no tego tutaj się nie spodziewałem. Widać panie z koszami zbierały albo będą zbierały, bo przerwę mają. Patrzcie ile tej herbaty tutaj. Tutaj kolejne kobietki się relaksują, jakaś drzemka. Mamy lekki problem na trasie, czy my się zmieścimy? Chyba będą dziury gdzieś łatać na trasie. To ciężka sprawa, raczej nie da rady. Zjechaliśmy trochę niżej i będziemy go puszczać teraz. Dobry stary sprzęt! O, tam gdzieś zahaczył. Przygazować musisz, chłopie. Bo to mu, aż się podniósł, teraz się zablokował. Te koło to mu w powietrzu tutaj wisi. Trochę pomanewrował i coś z tego będzie. Pokazuje, że mamy uciekać, bo tutaj ma dziurę, żeby nie wpaść w nią. Dobry sprzęt! Gdzieś w połowie drogi zatrzymaliśmy się na 10-minutową przerwę, ale powiem wam, że tereny tutaj i tamta herbata trochę niżej to wyglądała gorzej, ale ta tutaj no wygląda przepięknie. Zobaczcie jakie kolory zielone. Teraz jesteśmy tutaj nisko, z góry się fajnie patrzy na to i jak jechaliśmy już właśnie ostatnie 2-3 km, no to pięknie to widać. Taka ładna malownicza wioska, tam dalej też już widać herbatę, więc pewnie jak będziemy jechać, to będzie dalej widać. No i tutaj są jakieś knajpeczki, idę zobaczyć co mają. Fura nam się zagrzała, no i tak to się tutaj robi. Patrzcie, pole... Ale ostro, no aż para tutaj wali. Raczej nie para, tylko gorące powietrze jak zaczął lać, no to zaczęło tutaj z tego silnika nieźle buchać. O, patrzcie. Aż słychać, aż syczy. Nie wiem co on tutaj robi, ale leje, aby cały czas zimna woda tam była. Jeszcze przygazował. Dobry jest. Zapytałem jeszcze o kibel, jakie stylowe drzwi. Obstawiacie, będzie normalny kibel, czy będzie dziura w ziemi? Dziura. W knajpeczce zamówiłem sobie kawę i takie kary z ziemniakami. Tak wygląda mój zestaw za 2,60 kawa. Oni fajnie robią, bo kawę sypią najpierw
na dół, zalewają gorącym mlekiem i później jeszcze z saszetki sypią, bo to jest Neska, na górę. No i tutaj moje kary z ziemniakami. Oni jeszcze dają tu takie chrupki, różne miksy, ryże nawet takie, ale ja tego nie chciałem. Reszta z samochodu jeszcze popija herbatkę, zajadają tam jakieś ciasteczka, więc ja idę kawałek tutaj pod górę. Widzę właśnie te plantacje herbaty, więc mam nadzieję, że będzie jakiś fajny widok. Tutaj widzę już herbatę, bardzo ładne zielone kolory. Widać, że tam w dół nawet nie widać, gdzie się kończy te pole. Ale tam dalej widoków nie ma. No patrzcie jeszcze raz, tam jak spojrzycie dalej, no tam widać jakieś ładne wioski i tam w ogóle widać jakieś góry. No ale niestety przez tą pogodę, jaką mamy, taką mamy, nic nie zobaczymy. Tutaj też takie pojedyncze, tak jak zawsze jest nisko, no to one tak zawsze rozrzadzone są. Ale gdzieś tam wyżej, no to gęściej wygląda. Zaraz wejdę jeszcze kawałek. Patrzcie, tam u góry też piękne tereny. Wszędzie herbata. Jak okiem patrzeć, tutaj patrzcie. W dół. Teraz tutaj w górę. Piękne tereny. Ale zielono. Koniec przerwy, trochę dłużej tutaj posiedzieliśmy i powoli się już zbieramy. Tamta pani, co się wtedy na mnie obraziła, nie chciała siedzieć tutaj koło mnie, no ale to jej była sprawa. A teraz zobaczcie, pani się dosiadła obok mnie, nie ma żadnego problemu. A co tutaj się dzieje? Chłopaki jakiś sprzęt ciągną. Butla z gazem. Co oni tutaj robią? Coś grzeją. Wygląda na to, że już powoli wjeżdżamy do miasta, bo się robi ciasno. Na szczęście o tej godzinie my wjeżdżamy z góry. Więc tutaj jakby z góry, jak będziecie patrzeć na mapę, tutaj nie ma korków. Ale jak pamiętam, byłem w tej miejscowości i wjeżdżaliśmy, znaczy ja sobie szedłem niżej, a ludzie wjeżdżali jakby z drugiej strony, no to korek był na 2-3 km od miasta. Jest, już widać moje ukochane Darjeeling. Jesteśmy już w mieście i jak widzicie, tutaj są korki. No tak myślę, że trochę tak za 10 lat to ja współczuję tym wioskom, bo one nie mają jak się rozbudować, nie mają jak tutaj rozwinąć tych dróg. Dlatego też tutaj tylu policjantów pilnują tego ruchu. No bo jak wam powiem, Hindusów o ile ich znam, no to oni, jeżeli chodzi o jazdę, no to zawsze muszą być pierwsi i każdy gdzieś tam się pcha. No i wtedy się robią jakieś korki, no bo jeden drugiego nawet nie chce puszczać. A my już dojechaliśmy. Tutaj gdzieś teraz kierowca będzie parkował powoli. Patrzcie na tego pana, 2 butle. No jest mega gorąco dzisiaj. Od ruszenia taksówką z pierwszej miejscowości. Mówię wam, oni tutaj trąbią na wszystkich. Ludzie to są drugiej kategorii, tutaj najpierw się liczą samochody. Także tak, minęło równe 5 godzin, jak wyjechałem z tej pierwszej miejscowości. A jakbym wziął tą taksówkę, raczej tego jeepa, który jedzie bezpośrednio, to bym zaoszczędził jakieś 1,5 do 2 godzin, ale też zapłaciłbym więcej, czyli tutaj tą zaoszczędziłem 6 zł, a mi chodziło też o przygodę, a nie tylko, żeby się przemieścić z miejsca na miejsce. Tak jak wam powiedziałem, zjechaliśmy do tej miejscowości 300 metrów nad poziomem morza, lekko ponad. A teraz wjechaliśmy na 2070 jesteśmy. No i mam 15 minut do swojego hostelu, ale też pod górkę, więc powiem wam jeszcze taką ostatnią wysokość, jak dojdę do hostelu. I to, co wam mówiłem, z tamtej strony, bo ja właśnie idę w tamtą stronę, no z tamtej strony korek cały czas. Więc wam mówię, jak się zdecydujecie na Darjeeling przyjechać, to przyjedźcie tutaj najwcześniejszym jeepem, po prostu żeby ominąć te korki, bo później będzie stać godzinę, żeby wjechać do miasta, albo i lepiej. Sporo ludzi idzie, no powiedzmy, do centrum wioski, miasta, miasteczka. Jeszcze konkretne schody przede mną, ale to nie jedyne. Pamiętacie, jak wam ostatnio opowiadałem, że tą drugą stolicę Sykim najechali Gorkowie? No to właśnie oni. Jeszcze jedne schody. W Sykim tego nie było, ale tutaj w zachodnim Bengalu, w Darjeeling są brytyjskie budowle. Tutaj też policja stoi, kieruje ruchem, a ja właśnie idę tutaj. Może nie ostatnia prosta, o dobra, muszę poczekać, ale idę teraz pod górę, bo kawałek miałem płasko. O. No i tędy do mojego hostelu. Trochę wieje. Tam na dole było ciepło, tutaj zobaczcie, to też są ludzie na krótko, w słońcu fajnie, ale jak tu przywieje, to już czuć tą różnicę wysokości. Jest mój hostel, tak się nazywa. Płacę za niego 22 zł za nockę. Okej. Idę się zameldować. Pokazuje mi, że jestem na 2100 metrów nad poziomem morza. Tak wygląda mój hostel, to jest taka przestrzeń wspólna, można sobie posiedzieć, można na gitarze pograć, też można tutaj zjeść, nie ma problemu. Są też jakieś gry, książki, a teraz wam pokażę pokój. To oczywiście w pokoju nie ma łazienek, łazienki są osobno, tu jest kibel, tutaj są takie umywalki, też są prysznice, o tutaj jest prysznic. No i tak wygląda pokój. 2, 4, 6, 8, 9 łóżek w pokoju, a moje jest to środkowe. Chwila relaksu w hostelu i lecę na miasto. Posiedziałem z godzinę w hostelu, ale też zgłodniałem.
A jak jestem w Darjeeling, no to tutaj powiem wam, że serwują wołowinę. Wołowinę, momosy wołowe, także idę, mam nadzieję, że będą, bo czasami było tak, że o tej godzinie już nie było. Moje momosy są tam dalej, a chciałem tu już skakać, ale zaraz wam jeszcze coś pokażę. Jesteśmy dość daleko od morza, a tutaj takie mają ryby. Nie wiem, czy to ryby z rzeki, takie wielkie. W Amazonce takie pływały, ale te to chyba raczej nie. Patrzcie, jakie wielkie. No ta to ma z 40 cm. Tutaj jest moja knajpa z momosami, tak się nazywa. Mam nadzieję, że są. Już widzę, że są, bo pani klei właśnie na świeżo. Zobaczcie, jak te momosy powstają. Pani bierze najpierw kawałek ciasta, roluje, teraz odrywa takie małe kulki, a przy okazji kolega nakłada moje momosy. Teraz trzeba je rozwałkować na cienkie placki. Jak już placki są uwałkowane, to tutaj metoda podobna jak w Polsce. Patrzcie, jak pierogi. Kto kleił pierogi, ten wie, pani ma już niezłą wprawę. No i takie cudeńka wychodzą, które później jako ja, turysta, mogę kosztować. Zobaczcie tutaj, pan na plecach niesie, nie wiem, 2, 4, 6 krzeseł i jeszcze coś do montowania, pewnie jeszcze kawałek stołu. Na szczycie tego miasta, miasteczka jest taki park rodzinny. Tutaj można przyjść, kawę się napić, herbatę. Dzieciaki się bawią, można tutaj na koniach nawet jeździć. Zobaczcie, prowadzają konie. Za czasów jak Brytyjczycy tutaj byli, to Hindusi nie mogli chodzić tutaj po tej górze, bo tutaj u góry były jakby siedziby tych wszystkich ludzi z Anglii, z Wielkiej Brytanii, którzy tutaj kolonizowali ten kraj, więc oni mieli zakaz wchodzenia na te tereny. Ale ja już to mówiłem w innym odcinku. Tutaj jest najsłynniejsza herbaciarnia, kawiarnia, ciastkarnia, można zjeść, można napić się, restauracja też tutaj jest. Powstała w 1885 roku, to jeszcze za czasów Brytyjczyków. No i to dla nich jest bardzo popularne miejsce. Tutaj teraz nie ma dużo ludzi, ale jak się zrobi trochę ciemno i te lampki się tutaj zapalą, to tutaj jest sporo ludzi i kolejka jest do zrobienia sobie zdjęć. Nie ma rzeczy do nienaprawienia, patrzcie. Kolega tutaj naprawia parasolkę za 100, czyli za 4,50 przyniesiecie, naprawi wam parasolkę. Wie jak to robić, ma tutaj cały sprzęt. O, nawet buty tutaj naprawia. Widzę, że jakieś klapki podszyte, tutaj podeszwy ma. I tutaj szef bez butów chodzi, przysłowie, no to się sprawdza. Jestem już na dole, na markecie, przejdę się, ale tutaj widzę od razu, pan jakiś smaży, to jest ciasto z cebulą. I też ma samosy. No ja na razie jestem najedzony, więc jedzenia nie będę szukał. A przyszedłem tutaj na market, bo wiecie, że jadę do Polski, więc chcę zrobić jakieś prezenty. Zobaczcie na tą panią. Pani niesie jakiś sprzęt, butlę, jedną u góry i jeszcze jedną w ręku. No mega ciężka praca. Tego właśnie szukałem. Rumunki, tylko biorę sobie czarny kolor. Lepiej wygląda. Za niecałe 7 zł. Patrzcie. Jeszcze Adidas. O, patrzcie jeszcze. Reebok, Adidas. No pięknie. Jednak zmieniam decyzję i biorę niebieska. Niebieska dużo lepiej wygląda, zobaczcie. Lepiej się prezentuje od tej czarnej. Ten czarny trochę taki wyblakły. Zobaczcie, jak chłopaki szyją garnitury. Ale jeszcze jakie maszyny mają. Moja babcia miała taką tutaj ręką trochę. I zaraz zobaczycie. I nogami. Stary sprzęcior. Tutaj kolega szyje dżinsy, a tu taka alejka, gdzie oni takie rzeczy szyją. O, tutaj kolejny, patrzcie, i nogami. Cyk, 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 cyk. Stary sprzęta działa, nie potrzeba prądu. Tutaj kolejne. Zszedłem kawałek niżej, tutaj kolejna taka alejka, że szyją. Ta maszyna jest inna, ta też jeszcze inna, ale widzę, że jeszcze tutaj chłopaki szyją. Ta też jeszcze inna w ogóle. Każda z nich inaczej wygląda. O, ta też jeszcze inaczej wygląda. Sprzętu a sprzętu tutaj. O, jest pani pierwsza, która szyje. Zobaczcie, jakie stare maszyny. Tutaj kolejna. Jak nie wiecie, jak się przyszywa właśnie takie końcówki do dżinsów, takie coś, patrzcie, no to zaraz będziecie wiedzieć. Kolega przyłożył tylko od lewej strony, doszyje, zaczął ręcznie, a no pewnie. I teraz pójdzie już gładko, bo to było grube. Patrzcie, a to ma tu elektryczną, czy też nogą? Nie, to jest wszystko na nogę. No i właśnie tak to się przyszywa. Później się pewnie tylko odcina to, co zostanie i będzie git. Zobaczcie, jakie specjalne miejsce zrobione, żeby gołębie mogły sobie siadać. No i pewnie też tam ktoś im jedzenie jakieś sypie, bo widzę, że coś dziobią. Na główniejszej ulicy już zaczynają się rozkładać. Właśnie tak między 5 a 6 rozkładają swoje rzeczy z jedzeniem. Ogólnie w większości to jest to samo. Jest kurczak, makaron, są jajka, są jakieś burgery. Makaron robią właśnie taki, o. Tutaj kolejne stanowisko, to samo, momosy, kurczak, jakiś placek, tutaj też makaron, tutaj też nieźle, te deski wcale mało nie ważą. No i tak jak wam powiedziałem któregoś dnia, że oni bardzo często na boso, raczej na boso, w klapkach, bez żadnych skarpetek, bez żadnych krytych butów. Ja wróciłem już do pokoju,
Rumunka w połowie zapakowana. Tutaj są niezłe górki, więc chwila odpoczynku i lecę na jakąś kolację. Lecę teraz po jakąś kolację, ale zimno dzisiaj było już na dworze, aż mi wypieki teraz wyskoczyły. Nie, to nie od jakiejś balantyny. Więc lecę po jedzenie i przyniosę pewnie sobie do hostelu. Ale jeszcze przed jedzeniem idę najpierw do sklepu spożywczego. Potrzebuję folię taką do owijania. Wiecie, jak się jedzenie gdzieś tam pakuje, no to coś takiego potrzebuję. Schodziłem sobie po schodach, właśnie tutaj, po tych ciemnych schodach. No i zobaczyłem chicken roll, więc biorę sobie chicken egg roll za 80, moi drodzy, to będzie jakieś poniżej 4 zł. No czekam, aż się teraz patelnia trochę rozgrzeje, ale śpieszy mi się, bo mam 20 minut, żeby odebrać, żeby ten sklep mi nie zamknęli. No, więc pani powiedziała, że 5 minut i będzie gotowe. Placek już usmażony, a raczej podsmażony, bo tutaj nie robią tak jak w kolkacie ze świeżego ciasta, tylko już mają gotowe placki kupne. Do tego jest jajo, a później będzie kurczak. I mój wrap prawie gotowy, kurczak usmażony z podsmażonymi warzywami, do tego będzie ogórek świeży i cebula. Mam już swojego, powiem kebaba. Lecę do sklepu i to tyle chyba z mojego sklepu. No tak, zamknięty już. Jestem jeszcze w restauracji, słyszycie muzyczkę? Teledysk też leci indyjski. Zamawiam jedzenie i biorę na wynos. Mam już swoje jedzenie na wynos, spadam do hostelu. Tak wygląda moje kary. Tutaj mam jeszcze placki, tutaj jeszcze kawałek. O, ekstra zawsze dają taką cebulę. Dobra, życzcie mi smacznego.